Zastanawiasz się nad swoim kursem online, ale nie jesteś jeszcze przekonany, czy warto? A może masz sporo pomysłów i nie wiesz, który z nich sprawdzi się najlepiej, które warto wdrożyć do swojego kursu? Ja nazywam się Kamil Lizurej i razem z eduj.pl przygotowaliśmy dla Ciebie 7 największych trendów w kursach online na ten rok. Zapraszam serdecznie. Prognozy finansowe rynku kursów online i edukacji internetowej są bardzo, ale to bardzo obiecujące. W 2020 roku rynek ten był wart 725 miliardów złotych na całym świecie. Przewiduje się, że urośnie do 2026 roku aż do ponad 1 biliona 522 miliardów złotych, czyli ponad dwukrotnie urośnie ten rynek w przeciągu najbliższych lat. Wow! To, co napawa jeszcze większym optymizmem, to fakt, że Polska znajduje się w top 5 krajach na świecie, w których najszybciej wzrasta zainteresowanie e-learningiem. To jest bardzo dobra wiadomość. Mówiąc wprost, ludzie otworzyli się na naukę przez internet. Sięgają po nią coraz częściej, ponieważ jest wygodna, niezależna od miejsca i czasu. A do tego jest jeszcze sporo rynku do zagospodarowania i zgarnięcia przez kolejnych twórców. Jest tu naprawdę dużo miejsca. A jakie są najważniejsze trendy na najbliższy rok? Zapraszam. Trend pierwszy. Mobilność. Coraz więcej osób uczy się korzystając właśnie z telefonów i urządzeń mobilnych, dlatego wygrywają platformy, które są dostosowane do tego typu urządzeń. Trend drugi. Elastyczność i lekcje na żądanie. Użytkownicy doceniają swobodę i chcą się uczyć wtedy, kiedy sami o tym zdecydują. Jedni chcą się uczyć przy biurku, inni robią to na spacerze, w podróży albo na przykład robiąc cardio na treningu na siłowni. Dlatego wygrywają kursy, które można odpalić w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie na żądanie, jak Netflixa. Trend numer 3. Micro-learning, czyli krótkie, kilkuminutowe lekcje zamiast gigantycznych bloków czasowych. Krótkie to znaczy od 3 do 12 minut. Ale żadnych wielkich kolumbryn po godzinie, półtorej czy 2. Żadnych niepociętych nagrań z webinarów. Ludzie mają tego dość. Trend czwarty. Scenariusze. Randomowe porcje wiedzy na każdy temat i zupełnie bezpłatnie możemy znaleźć na YouTubie. No, taka jest prawda i nie ma co się oszukiwać. Dlatego ludzie już nie chcą płacić za wiedzę, ale za zdobywane kompetencje. Zamiast przedstawiać suche fakty, lepiej jest wrzucić uczestnika w jakiś scenariusz, dzielić się różnymi scenariuszami i tutaj będą wygrywać wszelkiego rodzaju stadia przypadków, różnego rodzaju schematy, szablony, przez które kursant będzie przechodził w trakcie nauki. To jest coś, co bardzo dobrze się już sprzedaje i będzie sprzedawać się jeszcze lepiej. Dlatego zamiast mówić zasada 5, zadbaj o feedback w przyjaznej atmosferze, to pokaż konkretnie, jak zbudować taką przyjazną atmosferę. Nie mów, że warto, trzeba, tylko pokaż bardzo konkretnie, a następnie daj schemat rozmów. Nie jednej rozmowy, jak dawać feedback ogólnie, ale kilka, a może nawet kilkanaście scenariuszy, jak udzielać feedbacku osobie, która się spóźnia, nie robi wyniku i tak dalej. No oczywiście w zależności od tego, czego dotyczy Twój kurs, ale zawsze jest tam miejsce na gotowe scenariusze. Ludzie chcą po prostu to mieć czarno na białym i z tego korzystać. Trend piąty. Praca nad projektem. To kolejny świeżutki trend, który wybija się na rynku kursów online. Na czym polega? Weźmy taki przykład. Zamiast tworzyć kurs pod tytułem jak nagrywać filmy, lepiej stworzyć kurs Twój pierwszy film wideo albo Twój pierwszy profesjonalny film. Coś takiego sprzeda się o wiele łatwiej, ponieważ to sugeruje, że coś się wydarzy, a nie będzie tylko tym suchym zdobywaniem wiedzy. Tu będzie jakiś konkretny efekt, jakaś konkretna kompetencja. Oczywiście do tego wskazana jest relacja z autorem czy twórcą albo prowadzącym dany kurs. Idealnie sprawdza się tutaj rozwiązanie, które jest także na platformie eduj.pl, czyli panel dyskusyjny. Każdy jeden kurs ma miejsce, gdzie uczestnicy, użytkownicy kursu mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, zadawać pytania, mogą nawiązać bezpośredni kontakt z autorem kursu. Ten panel dostępny jest dla uczestników i dla autora, dzięki czemu możliwa jest ta dyskusja i zastosowanie tego trendu.
Trend szósty. Wizualizacja danych. Infografiki, wykresy, ikony, smart arty i wszystko, co obrazuje dane zamiast suchych faktów, bloków tekstów czy tabel z nieprzeanalizowanymi, nieomówionymi, niepokazanymi liczbami. Bo nawet jeśli będziesz to omawiać i pokazywać, to jeżeli chcesz iść zgodnie z trendami na ten rok i myślę, że też na najbliższe lata, to warto zadbać o wizualizację danych. Trend siódmy. Gamifikacja. Gamifikacja przebija się w słowniku twórców kursów i szkoleń stacjonarnych również od ładnych paru lat. Niestety przez brak dostępności, brak narzędzi albo ich poziom skomplikowania bardzo często była to tylko teoria, o której mówiło się, że fajnie, żeby była, ale nie było gotowych rozwiązań, jak tego używać. Ale jest rozwiązanie, które jest bardzo proste do wdrożenia, a bardzo mocno zwiększa zaangażowanie uczestników w przerabianie kursu i jednocześnie sprawia, że przykładają się do kursów jeszcze bardziej. I tym rozwiązaniem są testy. Do każdego swojego kursu możesz stworzyć testy, które będą sprawdzały wiedzę Twoich kursantów, a jest to coś, co naprawdę podnosi zaangażowanie zarówno w proces uczenia, jak i w kończenie każdego kursu. Kolejny element gamifikacji to paski postępu, które procentowo i na wykresie pokazują nam, ile kursu już przerobiliśmy. Kiedy wejdziemy w kurs, to też od razu widzimy, które lekcje mamy ukończone, a które jeszcze nam zostały do przerobienia. Na koniec, gdy uczestnik przerobi 100% lekcji oraz poprawnie odpowie na pytania w teście, otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Ten pojawi się w formie pliku PDF i jest gotowy do pobrania i wydrukowania. I tak przedstawia się 7 największych trendów na najbliższy rok, a moim zdaniem też na nadchodzące lata. A jakie są Twoje plany związane z kursami online na ten rok? Planujesz nagrać jakiś? Będzie on zgodny z trendami, czy może idziesz swoją sprawdzoną ścieżką? Jeżeli jest coś, co bardzo interesuje Cię w temacie tworzenia kursów online, produkcji, wymyślania, tworzenia, może sprzedaży, może marketingu, może przygotowania, to koniecznie daj znać w komentarzu, ponieważ razem z eduj.pl przygotowujemy dla Ciebie serię materiałów edukacyjnych, które mają Tobie pomóc i ułatwić całą drogę jako twórcy kursów. To, jakie materiały pojawią się najpierw, a które będą w dalszej kolejności, zależy właśnie od Ciebie. Czekam na Twoje komentarze i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.